Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Dzisiaj w końcu składam Nissana do końca. Mam nadzieję, przynajmniej taki jest plan. Jak widzicie tutaj klapa pomalowana. Niestety, tak jak mówiłem, trochę wyszła mi kaszka, więc zmatowiłem to, poprawiłem, troszkę bardziej podlałem. No i naleciało mi trochę śmieci do lakieru, więc i tak będę musiał to przepolerować. Ale to później. Najpierw rozbieram całe tutaj wszystko to maskowanie, całą tą folię. I następnie mam pomalowanego też rollbara, który wyszedł też w miarę. Też musiałem lekko poprawić, ale i tak go jeszcze przepoleruję, bo jest tak, no jest dobrze, ale mogło być lepiej, więc wezmę go jeszcze, przepoleruję delikatnie papierem 2000. Wtedy tak, najpierw zakładam koła do Nissana, znaczy najpierw rozbiorę to, zakładam koła, wyjadę nim, a jeszcze najpierw wymienię olej. Także plan jest teraz tak, rozebrać to całe maskowanie tutaj, założyć koła do Nissana, wymienić olej póki jest tutaj na tym, na kanale, wyjechać nim z garażu, założyć rollbara, poskładać w sumie jeden fotel, żebym tylko mógł dojechać do domu, bo tam mam resztę wnętrza, no i jeszcze muszę założyć najpierw podsufitkę, zanim założę rollbara, czyli jest to dosyć skomplikowana operacja, trzeba robić wszystko po kolei, no ale co, zabieram się za robotę i mam nadzieję, że dzisiaj w końcu Nissan będzie całkowicie złożony i będę mógł w końcu nim pojeździć. I teraz pytanie za $1 000 000, czy dopasowałem dobrze lakier, bo nie wziąłem żadnej klapki od rozlewu paliwa ani nic, żeby dopasować kolor. No nie jest tak źle, zobaczymy jak pod słońce będzie wyglądać. Troszeczkę jest ciemniejsze tutaj niż tu, ale to może jakoś zniknie, może nikt nie zauważy. Dobra, to tak, Nissan odpakowany z folii, założyłem już koła. Jeszcze wam nie pokażę, bo mam pewną nowość w związku z kołami. Także przechodzę do silnika, wymieniłem właśnie filtr oleju. Mam już nowy olej, taki jak wcześniej, Motul 10W60. Nalewam olej, podłączyłem akumulator do ładowania. Także w tym czasie, jak teraz wyjadę Nissanem, złożę tego rollbara i wszystko to trochę mi się podładuje. No i mam nadzieję, że odpali za pierwszym razem, ale to zobaczymy. Ok, to mały update. Klatka czy rollbar wypolerowany. Wygląda znacznie lepiej. Jedynie miałem taki mały incydent się zdarzył i tutaj przetarło mi się, bo niestety dotknąłem nie tą częścią szlifierki, także będę musiał tam zrobić małą zaprawkę, ale ogólnie jest gładko, jest ładnie. Także teraz wyjeżdżam Nissanem. Zalałem już świeży olej. Muszę tylko założyć jeszcze akumulator. No i wyjeżdżam i wkładam rollbara. Najpierw założę podsufitkę. Będzie mi wygodniej założyć podsufitkę, później rollbara, fotel, zderzak, przód, tył. No i jadę do domu składać resztę, bo nie wziąłem ze sobą boczków i schowka i tunelu środkowego. To złożę w domu już. Nie chciałem po prostu za dużo gratu tutaj przewozić. Ok, ako mam zamontowane, czyli nadszedł ten moment, żeby spróbować odpalić Nissana. Oczywiście, tak jak mówiłem, bez fotela. Trochę niewygodnie. No, nawet gałki od biegów nie mam jeszcze założonej. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Zegary działają. Za pierwszym razem. Oczywiście nie działa mi obrotomierz, chyba bezpiecznik mi poszedł od licznika, więc będę musiał się tym za chwilę zająć, ale najpierw wyjeżdżam Nissanem i zobaczymy, jak będzie wyglądać w pełnym słońcu, brudny po całej zimie. Dobra, także tak, odpalam Nissana, chcę wyjechać z garażu, wciskam sprzęgło i biegi nie wchodzą. No, właśnie. Co się okazało? No, okazało się to, że wyjechałem najpierw z garażu. Tak się zdenerwowałem, że poskładałem całe wnętrze. Czyli założyłem rollbara, założyłem fotel, założyłem podsufitkę.
Wszystko poskładałem. Dobra, mówię, zabiorę się teraz za te biegi. O co chodzi? Ściskam sprzęgło, nic w ogóle nie idzie. Zgasiłem samochód, włączyłem bieg, odpalam, no i ogólnie wysprzęgla. Puszczam sprzęgło i samochód tak ledwo się toczy. Coś pewnie z tą przekładką. No bo skrzynia pracowała wcześniej bez problemu. No więc wepchałem samochód z powrotem na kanał. Zdjąłem skrzynię. Poszło mi to rekordowo szybko chyba. I nie wyjmowałem jej całkiem na dół, tylko po prostu wziąłem sobie na kanale, podłożyłem dwie deski, odsunąłem ją na gdzieś 20 cm. Zdjąłem sprzęgło i okazało się, że ta stara moja przekładka, która była trochę krzywa, tak jak wam pokazałem, jak się położyło, to była tak troszkę, takie skosy miała, to tarcze, jedna i druga, dogięły się, znaczy dogięły, nie dogięły, tylko zużyły się. No i tarcze, jedna i druga, jedna i druga tarcza, jak dostały prostą przekładkę, to jedna tarcza była trochę wytarta tak, a druga trochę wytarta tak. Czyli jak mieliśmy przekładkę, to jedna tarcza łapała tutaj przekładkę, a druga łapała tutaj. Czyli tylko na takim kawałku, powiedzmy, tej przekładki od góry i od dołu łapały mi obie tarcze i dlatego nie wysprzęglało. Założyłem starą przekładkę, najpierw sobie przymierzyłem, położyłem tarczę, przekładkę i tarczę, wszystko pasowało idealnie. Założyłem starą przekładkę, tak jak widzieliście, z tym lekkim luzem. Poskładałem wszystko, założyłem skrzynię, poskręcałem i Nissan chodzi normalnie. Jest sprzęgło, czyli tak, przekładkę tą nową zostawiłem. Jak będę kiedyś wymieniał tarczę sprzęgła, to kupię dwie nowe tarcze. Przekładka jest prosta, tarcze będą proste, tak że będzie wszystko do siebie dolegało, a nie będzie gdzieś po skosie łapać, że tylko troszkę kawałek. Podejrzewam, że tarcze by się dotarły po jakimś czasie, ale po jakim czasie by się to zostało, bym pościerał sobie tarczę i tyle by z tego było. Czyli tak, zakończyło się sukcesem. Tarcze złożone, sprzęgło złożone, skrzynia założona, wszystko gra tak jak powinno być. Przyjechałem do domu, poskładałem boczki, poskładałem ten schowek, wszystko co wcześniej wam pokazywałem, założyłem drugi fotel, założyłem pasy, poskładałem całego Nissana. Nie nagrywałem już tego co robiłem, składania całego wnętrza, bo założyłem sobie, że w niedzielę choćby się waliło i paliło, to ja Nissanem wyjadę. Czyli skupiłem się na składaniu tego wszystkiego. Tak jak w sobotę przyjechałem do domu, poskładałem, w niedzielę skończyłem to składanie i w końcu wyjechałem na nowych kołach z nowym wnętrzem. No i udało się, pierwsza przejażdżka bezproblemowa, można tak powiedzieć. No i tydzień później pojechałem do Gdańska. No i za chwilę przenosimy się do Gdańska, bo pojechałem tam na rozpoczęcie sezonu klasyków, co za chwilę w kolejnym klipie. Dobra, skoro teorię mamy już za sobą, to teraz trzeba przejść do praktyki. Czyli Nissan jest gotowy na sezon. Co się zmieniło? Pierwsze co? No to kolor felg. Felgi zostały te same, ale kolor zmieniłem na biały. A dlaczego na biały? W sumie od dawna chciałem zrobić białe felgi w Nissanie. Teraz się nadarzyła okazja, bo akurat i tak musiałem zmienić opony z tyłu, więc przy okazji pomalowałem felgi na biało. No i powiem wam, że wygląda bardzo fajnie. Mi się to podoba. Druga rzecz, która się zmieniła. Nie patrzcie na to tutaj akurat, bo przyjechałem do Gdańska na klasyki i musiałem ze sobą zabrać tutaj parę rzeczy. Więc tak, zmieniło się, że pomalowałem tyły foteli na kolor budy, czyli na nardo. Doszła ta poprzeczka tutaj, która wcześniej już widzieliście. Może pokażę wam od środka, będzie lepiej widać. O, poprzeczka do pasów. Rollbar zmienił kolor na szary, to już też było widać. Całe wnętrze jest poskładane. Klapa jest przepolerowana. Także tak Nissan prezentuje się na ten sezon. Myślę, że nie jest najgorzej. Mi się podoba na tych białych felgach. Jest coś innego niż było. Czyli w sumie takie małe, subtelne zmiany. Oprócz tych felg, które od razu biją po oczach. No i oczywiście tablica na magnes. Tak jak mówiłem wcześniej.
Przyjechałem dzisiaj na Klasiki, zdjąłem sobie ładnie tablicę, odjeżdżałem, tablica założona z powrotem. No prezentuje się bardzo dobrze według mnie. No i jeszcze tak, te boczki, które wcześniej oklejałem, tutaj mi troszkę odchodzi, będę musiał chyba to podgrzać lekko. To jest takie załamanie, że jak te boczki niestety chwilę poleżały, to zaczęło odchodzić. Spróbuję to opolarką tutaj podgrzać i mam nadzieję, że się lepiej doklei. Tunel środkowy, podłokietnik też w alkantarze, no i ten schowek w alkantarze, wszystko poskładane, odświeżone. No i te białe felgi, które dzisiaj już myłem i już są brudne, bo przejechałem kawałek, chwilę padał śnieg i już są brudne. No na czarnych nie było tak widać, wiedziałem, że na białych będzie widać od razu każdy kurz, każdy piach i wszystko, ale liczyłem się z tym. Niemniej jednak wygląda dobrze na białych felgach, a więc zostają. Jak mnie wkurzą, no to na przyszły sezon najwyżej przemaluję, ale jak na ten moment nie planuję tego. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka odsłona Nissana, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Ja sam nie jestem w stanie ocenić, czy bardziej mi się podoba na czarnych, czy na białych kołach, ale chciałem zmieniłem, wygląda dobrze, także na ten sezon na pewno zostają koła białe. Ja, tak jak wspominałem, jestem akurat w Gdańsku, tam za mną z tyłu zawsze odbywa się GSMP z Sopotu do Gdyni. Taka fajna trasa, przejechałem sobie nią, muszę znaleźć jeszcze jakąś fajną miejscówkę, żeby tam zrobić kilka zdjęć Nissana. No ładnie się prezentuje w tym słońcu teraz. Widzę się z Wami w następnym wideo, do zobaczenia, cześć.